Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Co nowego w testach, a w testach po raz drugi pokazuję Wam okręt 9 poziomu Victoria. Jest w dalszym ciągu w testach, już zostały tam naniesione pewne poprawki, dowiecie się o tych poprawkach w moim materiale. Także moi drodzy, zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się jakie mamy okręty w testach, no i robię powtórki Waszych przepięknych bitew. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was do pooglądania materiału na temat pancernika 9 poziomu hiszpańskiego Victoria. Moi drodzy, to jest właśnie okręt, który jeszcze jest w fazie testowej. Już zostały tutaj naniesione na niego zmiany. I słuchajcie, ten okręt miał być wzorowany na włoskim okręcie Veneto, ale niestety tutaj Włosi mieli za dużą dziurę budżetową, żeby ten okręt po wojnie zrobić, czyli to jest tak zwany prototyp. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten okręt, zmiany zostały naniesione, Sigma została powiększona z 1,8 do 2,0. No i oczywiście mamy tutaj tryb alternatywny, który również został, słuchajcie, zmieniony, ale to za chwileczkę Wam powiem, jak to wygląda. Tutaj został tryb, zobaczcie, zmieniony. Naciskając w tej chwili mamy tutaj obrażenia 4750, zobaczcie, możliwość podpalenia 11%. Jeżeli to zmienimy tutaj na trybie alternatywnym, również tutaj też się zmieni. Już szybko Wam pokazuję. I teraz słuchajcie, mamy tutaj zrobione tak, że w trybie alternatywnym zostało tutaj powiększona możliwość podpalenia okrętów. Kiedyś to było 30%, teraz mamy 40%. No i tutaj obrażenia zostały zwiększone, bo było przedtem 5250, teraz mamy 5850. To samo w pociskach przeciwpancernych. Zostało zmienione kiedyś obrażenia w pierwszej fazie testów były 13800, a w tej chwili mamy 14200. To właśnie w trybie tutaj zmodyfikowanych pocisków. Jeżeli to zmienimy, oczywiście to się wszystko tutaj pozmienia i wszystkie dane, które teraz będę mówił, dział i tak dalej, no to i pocisków to będą właśnie w tym oto trybie. Moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj o artylerię, dla przypomnienia, artyleria główna to są 3 wieże po 3 działa i mamy tutaj 381 mm. I słuchajcie, czas przeładowania jest 32 sekundy. Czas obrotu 180 stopni to jest 30 sekund i rozrzut maksymalny pocisków 267, zasięg maksymalny dział pocisków wystrzelonych z działu jest do 20 km 700 metrów. No i tutaj mamy obrażenia, jakie zadają pociski OB oraz PP bez tego trybu alternatywnego, co Wam przed chwileczką pokazywałem. To maksymalne uszkodzenia, moi drodzy, 4750. I słuchajcie, mamy tutaj, moi drodzy, możliwość podpalania 11% i zdolność penetracji do grubości pancerza 64 mm i prędkość wylotowa jest taka sama pocisków przeciwpancernych, bo to wynosi 950 metrów na sekundę. Pociski przeciwpancerne zadają maksymalne uszkodzenia 10650 i prędkość wylotowa jest, tak jak mówiłem przed chwilą, 950 metrów na sekundę. Jeżeli chodzi o artylerię dodatkową, jest tutaj 12 stanowisk z jednym działkiem. Zobaczcie, 90 mm i czas przeładowania tych dział to 4 sekundy, zasięg maksymalny 7 km. Pociski OB, maksymalne uszkodzenia zadają 1300, prawdopodobieństwo podpalenia celu jest 5% i zdolność penetracji do grubości pancerza 15 mm. No i mamy również 4 stanowiska z 3 działami i to są działa 152 mm.
czas przeładowania 12 sekund, zasięg maksymalny 7 km, pociski OB, maksymalne uszkodzenia 200, prawdopodobieństwo podpalenia 7%, zdolność penetracji do grubości pancerza 25 mm. To jeżeli chodzi o tą oto artylerię, moi drodzy, dodatkowo. Następnie słuchajcie, artyleria, tutaj będzie zaraz przeciwlotnicza, jak jesteśmy. Proszę bardzo, jest tego tutaj troszkę i już Wam pokazuję. 6 stanowisk po 2 działa, 20 mm. Zobaczcie, następnie mamy 14 stanowisk po 4 działa, 20 mm. Mamy tutaj 2 takie stanowiska z jednym działkiem 37 mm. Mamy 4 stanowiska z jednym oto takim działkiem 55 mm. 2 działka z podwójnymi działkami 55 mm. Mamy tutaj 12 działek, 12 wieżyczek stanowisk z jednym działkiem 90 mm. No i mamy 4 stanowiska z 3 takimi działami 152 mm. I teraz słuchajcie, uszkodzenia jakie tutaj są. Uszkodzenia stałe 370, uszkodzenia od eksplozji pocisków 1400, wsparcie w sektorze priorytetowym jest 35% i zasięg ognia 4,6 km. No i moi drodzy, teraz więcej szczegółów. Uszkodzenia oddziałów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, który wynosi 2 km, to 221, prawdopodobieństwo trafienia jest 70%. Średni zasięg, moi drodzy, to jest 4 km i uszkodzenia oddziałów przeciwlotniczych 259 i prawdopodobieństwo trafienia w cel jest 75%. I daleki zasięg, moi drodzy, to 4,6 km, prawdopodobieństwo trafienia 45%. No i mamy tutaj uszkodzenia działów przeciwlotniczych 179. To jeżeli chodzi, słuchajcie, o artylerię przeciwlotniczą. I teraz słuchajcie, atak lotniczy do walki z podwodnymi okrętami. Mamy tutaj, słuchajcie, czas przeładowania 30 sekund, klucze mamy 2, liczba samolotów w kluczu jest 1 atakujący, PW samolotów jest 2000, zasięg jest tutaj do 10 km i oczywiście bomby głębinowe zadają uszkodzenia w wysokości 4200. Manewrowość, słuchajcie, tegoż pancernika, płynią z prędkością, bez flag oczywiście i bez zrobionego tutaj kapitana, płynie okręt z prędkością 30 węzłów, promień skrętu jest 810 metrów i czas przestawienia steru jest tutaj 15,5 sekundy. No i kamuflaż na tym okręcie, moi kochani, to bez kapitana i okręt ma tutaj swój kamuflaż. I słuchajcie, mamy tak, zasięg wykrywalności z powierzchni wody jest 16,1, z tym, że odległość, z jakiej okręt może być wykryty przez okręty przeciwnika, to wykrywalność po wystrzale z baterii głównej 20 km 700 metrów, wykrywalność w dymie po wystrzeleniu z głównych dział 15,3 km, wykrywalność po wystrzeleniu pocisku baterii dodatkowej 16,1 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 18,1 km. I tutaj mamy wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia. Na głębokości peryskopowej jest okręt wykrywalny 11,9. Zasięg wykrywalności z powietrza, wykrywalność po wystrzale z baterii głównej jest 19,5 km, wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 14,9.
No i tutaj wiadomo, pewne wykrycie 2 km. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Przejdźmy może teraz do rozmieszczenia pancerza tego okrętu. Tak się prezentuje rozmieszczenie pancerza na tym okręcie od 13 do 380 mm. Przejdźmy do poszczególnych tutaj sekcji opancerzenia rufowo-dziubowe. Zobaczcie, mamy tutaj opancerzenie 32 mm, dziób oraz, słuchajcie, rufa 32 mm. Następnie ochrona przeciwtorpedowa jest tutaj 32 mm, wyżej jest ochrona przeciwtorpedowa, pas pancerny 375 mm. Następnie mamy tutaj nadbudówki 19 mm, wieża dowodzenia 260, poszycie nadbudówek, tutaj pas pancerny, pancerz pancerny jest 40 mm. Następnie mamy pancerze kazamaty, mamy tutaj 70 mm, do góry mamy pokład 45 mm i słuchajcie, pancerz cytadeli, umieszczony oczywiście z oddziałka do działa. No i mamy groź przeciwtorpedową 50 mm, poszycie pas pancerny, pas cytadeli 40 mm, mamy grubość pancerza na pokładzie 102 mm, do góry mamy pokład 112, patrząc oczywiście z góry. Mamy tutaj pokład pancerny cytadeli 162 i tutaj mamy również 162. No i oczywiście mamy tutaj opancerzenie, moi drodzy, barbety. Mamy tutaj 280, powyżej poszycie dolne 50 mm, poszycia boczne 200 mm, górne 200 mm, poszycia boczne 130 i tutaj mamy 150. Czyli okręt ogólnie, moi drodzy, tak się prezentuje, jeżeli chodzi o jego pancerz. I słuchajcie, teraz żywotność tego okrętu, moi drodzy, to 64 800, ochrona przeciwtorpedowa, ograniczenie uszkodzeń to 38%. No i teraz przejdźmy do kapitana. No ja tego kapitana mam tylko 19-punktowego. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj możemy sobie oczywiście na kamuflażu zmienić. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Przypomnijmy, że kamuflaż jest 16,1 i już będę dawał tutaj, wchodząc w kamuflaż, aby można było cośkolwiek zrobić. Czyli mamy tak, jeżeli chodzi tutaj o preferowane ustawienia, specjalista napraw doraźnych. Następnie będziemy mieli tutaj nasmarowane tryby, obrót wież. Następnie adrenalina. Myślę, że będzie to naprawdę potrzebna. Damy tutaj, słuchajcie, kamuflaż. Przypomnijmy sobie, że 16,1 wrzucimy kamuflaż. I zeszliśmy w tym oto momencie na kamuflażu do 14,5. Myślę, że można jemu dać tutaj podstawy żywotności. Zostało nam 6, no to co tutaj dać? Patrzę się, naprawki czy gaśnica? Gaśnica czy naprawki? No ciężko powiedzieć, no ale weźmy sobie ten oto sposób, opanujmy. Jest opanował, zostały nam 2 i słuchajcie, przejdziemy teraz do wyposażenia. No i tutaj na wyposażeniu tego okrętu mamy preferowane modyfikacje głównego uzbrojenia. Następnie mamy tutaj modyfikację pierwszego systemu kontroli uszkodzeń. Następnie mamy tutaj
do celności. Mamy również gaśnicę preferowaną. Mamy tutaj jeszcze kamuflaż. Przypomnijmy sobie, że zbyliśmy już 14,5. Weźmiemy teraz kamuflaż. Zeszliśmy na 13. Równiuteńko. I tutaj mamy oczywiście modyfikację trzeciej głównej baterii. Jest to zalecane. I słuchajcie, mamy tu czas przeładowania głównej baterii minus 12% na zielono. Zobaczymy, czy to będzie ok. No dobra. Zamontowaliśmy już tutaj. Słuchajcie. To ulepszenie. No i teraz to, co mówiłem, szybciej. Możemy, przede wszystkim mamy tutaj samolot zwiadowczy. Zasięg ognia jest o 20% większy. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego to 100 sekund. Czas przeładowania 240, liczebność takiego sprzętu eksploatacyjnego to 4. Tu możemy sobie zmienić, słuchajcie, na myśliwca. Liczba myśliwców 3. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego 60 sekund. Promień działania 3 km. Czas przeładowania 90 sekund i liczebność, moi drodzy, jest tutaj niespełna 3. Ok, no i tak to, co mówiłem, mamy ten tryb tutaj, słuchajcie, ten zmodyfikowany pociski. To, co szybciej mówiłem na temat modyfikacji, myślę, że już chyba nie trzeba się powtarzać. To Wam szybciej pokazałem, że tu się zmieniają oczywiście, zobaczcie, parametry. W tej chwili mamy obrażenia maksymalne 5850 na obekach. Możliwość podpalenia 40%. Przy zmianie będziemy mieli 4750, 11% podpalenia. Teraz jeżeli chodzi tutaj również na pociski przeciwpancerne i przy pociskach przeciwpancernych mamy tutaj 14200 uszkodzenia. Przy zmianie będziemy mieli tutaj 10650. Tak to, moi drodzy, się tutaj przedstawia. Mam nadzieję, że ten okręt jeszcze będzie może coś tutaj zmiany, może nie mam nadzieję, ale może będzie coś jeszcze zmiany. Zobaczymy. Okręt jeszcze jest w testach, także wszystko jeszcze uległ zmianie. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z serii. Co nowego mamy w testach. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamie.